Dzień dobry wszystkim. Zobaczcie, tu za mną piękne polskie morze. W zasadzie dla mnie to zawsze jest zatoka, no bo to w zasadzie jest Zatoka Gdańska. Jest początek marca, dziś jest piątek, pierwszy dzień rybomanii. Na rybomanii się nie wybieram, więc wybrałem się na morskie trocie. Nie mam bladego pojęcia, nie wiem nic o morskich trociach, ale mam coś w pudełkach, co wam potem pokażę i zobaczymy, no. Może coś uda się złowić. Tak jak mówiłem, nie mam bladego pojęcia. To jest Hansen. Gdzieś wyczytałem, że Hanseny są dobre na trotki, więc Hansen idzie na pierwszy ruch. No i zaraz pogadamy sobie już w wodzie. Relacja na Instagrama dodana. Trzeba się zameldować, że jest się nad wodą. No i co? No? Gdzieś wyczytałem, gdzieś jak się orientowałem o trociarzy i tak dalej, no to o tej porze roku nie warto wchodzić od razu nie wiadomo jak do wody. Tylko warto też obrzucać sobie brzeg. Także kończę dodawać relacje i myślę, że tutaj właśnie gdzieś niedaleko brzegu pocisnę swoje pierwsze rzuty. Ostatni raz nad morzem to ja byłem 2 lata temu chyba na Belonach. Co to było? Pewnie kamień, ale no zachowałeś się trochę dziwnie. No jak... Co to było? To było branie? Jak dzisiaj uświadczę branie, to było... Jezus Maria. To myślę, że to będzie olbrzymi sukces. Tu ptaszki nurkują, nie wiem co są za ptaszki, ale no nurkują po coś, nie? Pewnie nurkują po to, żeby coś przekąsić. Co to było? No, kurwa, coś mi skubnęło w przynętę. No. Dobra, nie wiem, czy coś się nagrało, ale widziałem rybę. Na 100%. Także chyba warto to porzucać, co? Widziałem spław ryby. A tam chyba drugi. Aha. Na 100%. Kręcą tylko 2 ptaki. Halo. Nie. No, no. Ja jest. A no, nie, mogę być. Mam rybę, Kamila, rozłącz się, mam rybę. Mam pierwszą troć w życiu. Już mi kiedyś mówili, żeby więcej razy do mnie żona dzwoniła. Jaj! Mam pierwszą troć w życiu. Niech jedzie. No zobaczymy, no może mi się nie zepnie. No kurde, przyjeżdżałem tutaj, to miałem w głowie to, że fajnie by było mieć chociaż jedno branie. Branie jest. Podbierak sobie dam tutaj od razu. No chodź, chociaż zdjęcie sobie z tobą zrobię, no. O kuźwa, ty, no to nie jest takie proste, nie? No chyba nie ma siły za bardzo. Zapytamy się ziomka, czy nam cyknie foto. Chyba wszyscy trociarze to jedna rodzina, co, czy nie? Sorry! Cyknąłbyś mi zdjęcie? Ale piękny kolor, a to ona taka ciemna. Ciemno, no. Ale jajca. Jest przekozacko, przepięknie i w ogóle elegancko, zobaczcie. Pierwsza morska w życiu. Nie mierzymy, no ale nie mierzymy, bo nie jestem sam. Więc nie dam rady jej zmierzyć. Czy nie chcę jej ten... Nara, młoda. No dobra, słuchajcie, warto też zaznaczyć, że jakby
na tych trociach nie jestem przypadkowo, bo no jest to sezon pstrągowy i ja się za tymi pstrągami stęskniłem okropnie. Chciałbym bardzo te pstrągi połowić już, ale byliśmy z Grześkiem tutaj na okolicznych wodach. Dziś jest no tydzień temu. O, tu jest stary śladów zwierząt, nie? Pierwszy oficjalny rzut nowego sezonu. Oj, pierwszy sezon. Oddałem trochę rzutów woblerem jednak. Syf strasznie płynie tą wodą. Zbieram bardzo dużo syfu i myślę, że niestety jest to spowodowane właśnie pracą woblera. Zmienimy na obrotówkę. Nie wierzę, żeby w normalnych warunkach bez tego syfu w tej wodzie nie było tu pstrągów. Nie wierzę. Kuźwa, kolejna rzeka. Znaczy to trzecia już. Tamtej nie nagrywaliśmy, pokazywaliśmy, ale lód po prostu po całości. Nie? Płynie woda, myślę, że z pół metra pewnie momentami i pod wodą jest lód. Nie no, nie wchodź, tam to może być głęboko. To się kurwa źle skończy. Nie chcę cię łowić. Na pęku. Fluorokarbon pękł. Weź to nagrywaj. Kolor wód w okolicy jest po prostu masakryczny. Jest bardzo brudno. No tak jak to po zimie, kurde, no to chyba nie jest jakieś... No chyba tak jest zawsze. Płynie syf, woda jest podwyższona i bardzo, bardzo brudna. Dlatego dzisiaj, co prawda minął tydzień, ale ja byłem w środku tygodnia, we wtorek chyba. No i dlatego dzisiaj poszło na morze. Branie na 100%, nie? Nie wiem, czy widzieliście. Ale w kadrze miałem spław w trocie, nie? Branie na 100%, nie? Dzień dobry. Niewiele się zmieniło, oprócz tego, że jest inny dzisiaj dzień. Tam postanowiłem, że nie zakończę tego vloga 4 dni po tym, co byłem ostatnio. Dzisiaj jestem króciutko, 3 godzinki to jest maks. Zobaczymy, czy się opłacało przyjechać. A jutro wyruszamy na dłużej. Chcemy być na wschód około godziny 6 i o jakieś 12-13. No ale jutro to już z Grześkiem. A dzisiaj przyjechałem sam sprawdzić, co się jeszcze dzieje, no. Zdecydowanie większe fale jak ostatnio, które się łobijają. Jestem prawie pod klifem. Trzeba patrzeć pod nogi, bo to jest tyle kamulców. Można się wypędzlować. Szczególnie z tymi falami. W stronę słońca. No i kuźwa, dzień trzeci, no. O, lis tam biegnie. Opa, wiewiórka. Kurde, sama natura. Pięknie, co? Pięknie, co? Dobra, staramy się skorzystać z tych jak najwcześniejszych godzin. Jest 6 z hakiem. Dlatego, że później ma zacząć wiać. Zostań. Drugi spław ryby widziałem. Bardzo blisko nas. Pod kątem w tamtą stronę. Tak, jak mokija. Pod kątem rzuć. Nie rzucaj przed siebie, tylko pod kątem tutaj. I trzeba łazić tam za klif, wyjść, nie? Obserwować wodę, no. Jak się będą ryby spławać, to trzeba stać w tym miejscu, się spławiają długo. Zobacz.
Co tu to było teraz? Jak ma blachy tam, chłopie? No przecież to był spław ryby. No, więcej branie, też w ogóle inna zwijanie, nie? Bo tam na... Ryba! Rybę miałem. Wiesz, walnąłem w kamyk, poczułem, że walnąłem w kamyk, nie? Szarpnąłem lekko, wyściągnąłem z kamyka, było bum, zaciąłem i tylko było łup. No, minęło już z pół godziny albo 20 minut, stoimy w tym samym miejscu. I nie mogę trochę przeboleć tej ryby, no. Jak już była, to już mogła dać się wyholować. I tak bym ją wypuścił. Kurde. Ichu. Branie miał. Branie miał. Ja ale na ciebie się spojrzałem. Nie wcięła się. Miał chyba za luźno hamulec. Dzień dobry wszystkim. Kolejny dzień nad wodą. Tak jak mówiłem na początku, ten vlog taki będzie mieszany, no bo co wam to będę pokazywał? Film z jedną trocią, z jakimś chybionym pstrągiem. No bez sensu. Trochę czasu minęło, szczerze mówiąc już nie chce mi się jechać na Orłowo, na te słynne Pigalaki, gdzie jest mnóstwo ludzi. Wybrałem inne miejsce, tak bardziej palcem po mapie. No, każdy z nas ma Google Map, więc powiedzmy, że można sobie wywnioskować, gdzie tą trocie mniej więcej idzie złowić. Także dzisiaj znowu polskie morze, ale kompletnie inne miejsce. Ciekaw jestem, czy będą w ogóle coś ludzie, nie? Czy to w ogóle dobre miejsce? Czy to w ogóle będzie przestrzelony temat? No ale złowiłbym. No złowiłbym tą drugą troć w życiu. 3 razy na trociach. Pierwszy wypad. 1 ryba. Drugi wypad. 0 ryb. Trzeci wypad. Spadek. Kurczę. Chciałem być chwilę wcześniej. Chciałem być przed 6. Najlepiej tak za 20, wpół do... No i nie wypaliło, przyjechałem o 6:10. Ale jest minus 3 stopnie. Ta temperatura będzie rosnąć z biegiem dnia. No ale czym tu się przejmować, nie? Przy tym wszystkim, co się dzieje na świecie, przy tym, jakie ludzie mają problemy. Mój problem, że spóźniłem się pół godziny, to nie jest żaden problem. Zająłem się nagrywaniem relacji na Instagrama, nie pokazałem, jak to kuźwa jest ładnie. Ja jestem sam, jakby to są plusy i minusy, nie? Jestem sam, dlatego że może to nie być, no może to nie być dobre miejsce. Albo jestem sam, bo jestem sam, no, bo jest piątek 6:20. Mewy coś świrują, ja sobie wybiorę jakąś przynętę. Coś tam doszło do tego trociowego zestawu, no bo te blachy potem one, no, będą się powtarzać, jeżeli chodzi o belony, nie? Taka Abu idzie na pierwszy ogień dzisiaj. Japa! Idźmy na te najlepsze miejsca niby w tej okolicy. W sumie już zapoznałem się z morzem, już się z nim przywitałem. Myślę właśnie, że mogę iść na te teoretycznie najlepsze miejsca i po prostu wracać sobie powolutku w stronę samochodu. What the fuck is this? No póki co cichosza. Przyszedłem, myślę, no z kilometr, półtorej plażą. Znaczy pół na pół, nie? Trochę wodą. Potem wychodzi, woda masz plus 6 stopni, więc no nie jest tragedia. Tu w neoprenkach naprawdę się spoko czuję. Nie widziałem żadnego spławu, ale z drugiej strony no, przy takiej wodzie wydaje mi się, że ciężko te spławy może być dostrzec. Chociaż no, jakby się dobrze wyłożyła, to bym pewnie dostrzegł. Kręcą się tu ptaki, jakieś mewy, te kaczki morskie i tak dalej, no więc po coś tu się kręcą. Jakby nie było żarcia w tej wodzie, to by się nie kręciły. No i nic, no nie będę zmieniał tego miejsca, to mam spory kawał wody do obłowienia. No. Im dalej idę w tą stronę, to czuję, że jakieś prądy takie występują te w wodzie, bo mnie tak miota trochę. Raz na lewo, raz na prawo, a stoję w wodzie po jajka. Po jajka? Tak, po jajka. Niby też spoko, nie? Jak ta woda gdzieś zaczyna się właśnie tworzyć jakieś dziwne prądy. Ponoć to lubią. Ponoć słońca nie lubią. Nie. Zobaczymy. Jak to mówią, troć, to nie płać. Kurwa, to było branie. Albo zahaczyłem tutaj wypłucenie
Albo miałem branie. Nie wiem, czy miałem branie, naprawdę. Było dziwne. Nie wyglądało, jak go zahaczył wypłycenie. O, ale mam ładną trutkę. O, ale mam ładną trutkę. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ale ładna troć. O, ale ładna troć. Ale piękna. Piękna. Piękna, kur... Chodź, 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 chodź. Dobra, spokojnie. Uderzyła ładnie generalnie, więc myślę, że... Dobra, 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 dobra. No to jest piękna troć. To jest ogólnie naprawdę piękna troć. Dobra, może ja do niej podejść. Za bardzo piękna troć. Ale pięknie przywaliła, nie? O, chodź, 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 chodź. Już. Uspokój się. Wow! Ale kaban! Czekajcie. O Jezus Maria, kowrotek cały w morskiej wodzie, ale to jest duża ryba. Ja nie wiem ile to ma, za chwilkę to zmierzę, ale no to jest no 7 dych, to jest easy. Może pod 80? Co? Zobaczcie. Może pod 8 dych będzie. Przepięknie! Proszę, dobra, odwrócimy ją tak. Zobaczcie, tu jest 0, tu jest 75 kurwa centymetrów! I tak, ja wszystko rozumiem. I to jest mega kulinarna ryba, bardzo dobra i tak dalej. Ale jeszcze trochę tu chcę zostać, więc jej teraz nie biorę, no wypuszczę. 75 centymetrów! Zobaczcie, czy to nie jest najpiękniejszy widok na świecie? Co? Nie jest? Zobaczcie. Piękna 75 cm trudka. No, młoda. Czy ty już jesteś ready? Zobaczcie. Dobra walka była. To była dobra walka. No i generalnie magia kina, mógłbym na tym skończyć, ale z drugiej strony po co? Po co robić w konia, widza, kogoś, kto ogląda ten film? Ta troć nie odpłynęła. Niestety nie odpłynęła. Pójdziemy trochę popędzić, co? No? Nie chcę cię do domu zabierać, no. Naprawdę muszę cię do domu zabrać? To dalej cię wypuścić? Opa. No, także przepraszam bardzo. Nie chciałem tego zrobić, ale muszę ją zabrać. Mi trochę głupio, wiecie? No. Jest mi zajebiście głupio, chociaż wiem, że nie powinno mi być głupio. Łowię od lat, ryb nie zabieram w ogóle. Nie pamiętam, kiedy ostatnio rybę zabrałem. Z 2 lata temu może sandacza jednego albo 2. To było wszystko. Nie zabieram tych ryb. Wypuszczam praktycznie zawsze wszystkie. Tutaj naprawdę chciałem tą troć wypuścić, naprawdę. Nie wiem, co się stało. Wydaje mi się, że być może za długo się z nią pieprzyłem przy zdjęciu, ale cały czas starałem się, żeby ona w tej wodzie przebywała. Cały czas ją do tej wody wkładałem. Nie spadła mi ani nic z tych rzeczy. Nie mam żadnego pojęcia. Jest mi głupio. Dajcie znać w komentarzu, czy powinno być głupio. Nie wiem. Trochę mam taki dzień już zryty. No dobra, no nic, jedyne co, no to większe jak 7,5 dzisiaj raczej nie złapię, więc nie będę się z nimi tak pieprzył, tylko będę wypuszczał, o ile coś jeszcze złapię. Jestem jednocześnie przeszczęśliwy i jednocześnie troszeczkę zmartwiony, ale no nie wiem, zostawcie suba, łapy w górę i lecimy dalej. O, dobra, dalej mi się trzęsą łapy, nie? No trzęsą mi się okropnie ręce. Przepaliłem ten temat, no kurwa. Nie wiem, jest mi naprawdę głupio, nie? Jest mi naprawdę głupio, że musiałem, że ta ryba jest u mnie w plecaku i mój plecak jest z 4 kg cięższy. Jest mi naprawdę głupio. Wiem, że nie powinno mi być głupio, no nie powinno mi być głupio. Kurde, ile razy na tych troczach jestem, no to ja chyba nie widziałem ani razu, żeby ktoś tą troć wypuszczał, nie? Jestem już z powrotem. Trochę ochłonąłem, ale trochę coś mi katar złapał. Mam ręce całe mokre do łokci. Mam nadzieję, że to nic nie spowoduje jakiegoś przeziębienia, wyziębienia i tak dalej.
Nie wieje wiatr, świeci słoneczko, więc raczej powinno być ze mną wszystko w porządku. Z drugiej strony, no już myślałem kilkakrotnie, wiele razy, poprzednimi razami, że jak złowię, to wedle tego limitu nowego, czyli jednej sztuki, że chyba wezmę, no. Ponoć jest to jedna z lepszych ryb kulinarnych, które można złowić w Bałtyku. Zdrowa i tak dalej. No każdy lubi rybę, ja też lubię rybę. Każdy lubi rybę i zerwałem przynętę, na którą tę rybę złowiłem. Dobra, wiecie co, chciałem tu być jeszcze godzinę, tak naprawdę, bo jest godzina 11:30. Ja chciałbym tak do 12:30 tutaj być, o 13 się zawinąć, ale to trochę głupie, ale po pierwsze to, że to trochę nie przeżyło, trochę mi zepsuło humor. Po drugie, cel osiągnięty, więc jakby pozostałe te takie rzucania i no już nie były z taką, wiecie, z taką chęcią złowienia jej, no bo ponieważ wiem, że raczej większej nie złowię pewnie długo, więc super. No i co, no kurde, nie wiem, czy wrócić tu jeszcze na to nasze morze w poszukiwaniu troci? Chyba jeszcze raz wrócę, no chciałbym się zająć pstrągami w końcu, ale chyba jeszcze raz wrócę. Być może jeszcze rzucę w tym miejscu, co ta troć mi wzięła. Kołowrotek mi się rozpieprzył ze względu na to, że gdzieś tam wpadł mi w piach, jak walczyłem sobie z tą trocią. No wiecie, ferwor walki, emocje i tak dalej i się o wielu rzeczach niestety nie myśli. Kurde, fajnie, no mówię. Mam takie mieszane uczucia, bo z jednej strony bardzo się cieszę, że ją złowiłem, z drugiej strony mniej się cieszę, że nie przeżyła, ale jak sobie tak pomyślę, no kurczę, chyba taka jedna troć dla morza to duża szkoda nie jest. Tym bardziej, że rybacy, wiadomo, zabierają tych troci tysiące. A ja się jeszcze w limicie, no mogę zabrać jedną troć, więc po prostu w tym wypadku nie chciałem, ale ją zabieram. Słuchajcie, dzięki bardzo. Takie po prostu jest wędkarstwo. Dzięki jeszcze raz bardzo za tą wspólną przygodę, za te kilka dni w różnych miejscach. No i do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnym vlogu.